Cześć, z tej strony Kamila. Miło Was widzieć na kanale Tokyo After Midnight. W pierwszym odcinku zajmiemy się podstawowymi pojęciami związanymi z gotycyzmem oraz całym moim projektem. Następnie chciałabym Wam pokazać, jak w obecnej sytuacji pandemicznej rozpoczęłam swoje badania. Nie przedłużając, zaczynamy! Trzeba zaznaczyć, że termin gotyk w swoim wąskim znaczeniu to po prostu styl w architekturze średniowiecznej. Odpowiednio neogotyk to styl związany z nurtem historyzmu architektonicznego, powstały około połowy XVIII wieku i trwający do początku XX wieku. Taka głównie XIX-wieczna inspiracja gotykiem w architekturze. Dla przykładu mamy porzucony XIX-wieczny kościółek w regionie Chianti we Włoszech, który udało mi się sfotografować jeszcze w wakacje. On łączy w sobie dwa historyzmy, styl neogotycki i neoklasyczny. Ale teraz dochodzimy do najważniejszego dla nas terminu, czyli gotycyzm, który po angielsku dla zmyłki także brzmi Gothic, tak samo jak styl w architekturze. Gotycyzm to takie ulotne pojęcie, które będę badać właśnie w swoim projekcie. Odnosi się do wszystkich dzieł kultury i sztuki, które jakkolwiek możemy nazwać gotyckimi. Co to oznacza? Że gotycyzm to zarówno katedra Świętego Szczepana w Wiedniu, rezydencja Strawberry Hill, mnich Matthew Gregory Lewisa, wywiad z wampirem Anne Rice, ten kruk, który jednak był wroną, Batmobil, Nosferatu, rodzina Adamsów, Lebanon Hanover, czy też suknia Madonny w teledysku do Frozen. W skrócie, gotycyzm jest bardzo szeroką, wielostylową konwencją, której elementy bardzo różnią się od siebie. Kama, ale ja wciąż nie rozumiem, skąd to się wzięło. Gotycyzm powstał pierwotnie na przełomie XVIII i XIX wieku jako nurt w literaturze związany z powieścią gotycką i czarnym romantyzmem. Tutaj, jeśli kojarzycie takich pisarzy jak Horace Walpole, Anne Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Edgar Allan Poe, czy nawet Charles Baudelaire, to pewnie macie jakieś wstępne intuicje, o jaki klimat może tutaj chodzić. Oczywiście cały trend w literaturze łączy się z neogotykiem w architekturze i ogólnym gotycyzowaniem swojego życia. Przykładowo Horace Walpole, który uznawany jest za twórcę pierwszej powieści gotyckiej w historii, przebudował swoją rezydencję, wspomniane już Strawberry Hill, aby była właśnie takim neogotyckim zamkiem oraz zasłynął ze stylizacji swojego życia prywatnego na taki właśnie sposób inspirowany mrocznymi elementami nawiązującymi do średniowiecza. Na początku uchodził za ekscentryka, ale bardzo szybko okazało się, że jest inspiracją dla innych. No i mamy jeszcze takiego chochlika pojęciowego jak gotyzm, który w języku angielskim dla zmyłki brzmi gothicism. Mówię dla zmyłki, ponieważ nie należy mylić tego pojęcia ze wspomnianym wcześniej gotycyzmem, który, jak już mówiłam, brzmi tak samo jak gotyk po angielsku, czyli gothic. Gotyzm odnosi się do mitu w kulturze Szwecji, który tłumaczył pochodzenie władców i możnych od starożytnego plemienia Gotów, czyli jednego z największych i najważniejszych starożytnych i średniowiecznych plemion wschodniogermańskich. To trochę taki sarmatyzm na modłę szwedzką, tyle że Goci istnieli naprawdę.
Samo słowo gotyk ma też parę innych znaczeń, które są albo potoczne, albo rzadziej używane. Gotyk to szeroko rozumiany nurt w muzyce rockowej i metalowej, obejmujący takie podgatunki jak gothic rock i gothic metal. Gotyk to także potocznie używana nazwa gotycyzmu. Jakby, wiecie, nikt tak nie powie na uniwersytecie, bo będzie to gafa, ale gdzieś tam w kuluarach i w środowisku wewnętrznym mówienie gotyk o gotycyzmie jest jak najbardziej okej i nikt się na to nie będzie rzucał. Współcześnie mamy też Gotów i nie chodzi tutaj o potomków plemienia wschodniogermańskiego i wbrew pozorom nie wszyscy Goci mieszkają też w Gotham. Jest to po prostu wspaniała subkultura porozrzucana po całym świecie. Jest to też subkultura bardzo specyficzna i niezwykle długo jakby trwająca bez żadnego takiego swojego upadku znacznego. O tym jeszcze będziemy sobie mówić, ale jest to na pewno jedna z ciekawszych subkultur do omawiania. No dobrze, a jak to jest z samym przymiotnikiem gotycki? To jest jeszcze większy worek, do którego możemy wrzucić wszystko, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy. Architekturę, muzykę, modę, średniowiecze, wiek XIX, współczesność, gotyk, neogotyk, gotycyzm. No wszystko. Znana badaczka gotycyzmu w modzie, Valerie Stilly, pisze: gotycki jest epitetem o dziwnej historii, przywołującym obrazy śmierci, destrukcji i rozkładu. Jest terminem sugerującym, że coś jest ciemne, barbarzyńskie, mroczne i makabryczne. Do pewnego momentu to właśnie te elementy składały się na podstawę gotycyzmu i tworzyły pojęciową oś, wokół której kulturoznawcy, estetycy i historycy sztuki mogli sobie klasyfikować niektóre dzieła jako gotyckie. Obecnie jednak wraz z bardzo dynamicznym rozwojem gotycyzmu w wieku XXI takie jego rozumienie można uznać za nieaktualne, no po prostu nieco zwietrzałe. Wiecie, to jest trochę tak, jakbyście sobie odstawili wino bez korka na 2 dni, no i przedwczoraj to było wasze przepyszne Brunello, ale dzisiaj już tak to wąchacie, próbujecie, no i czujecie, że to jednak nie to samo. Bo wiecie, aktualnie, żeby coś było gotyckie, nie musi być wcale pomalowane vantablakiem. Może być na przykład białe albo różowe. Nie musi być mroczne i barbarzyńskie. Może być też eleganckie lub urocze. No ale o tym to jeszcze sobie pogadamy w następnych odcinkach. Teraz chciałabym wam pokazać, jak zaczęłam realizację swoich badań i całego projektu w dobie pandemii, kiedy utrudnione są niestety wyjazdy zagraniczne. No dobra. Tak naprawdę najgorsze były sprawy administracyjne. Tak wygląda instrukcja podpisania umowy. I szczerze mówiąc, że się jej po prostu boję. Tak wygląda cała instrukcja, w sensie tutaj... dobra. Ogólnie to wygląda strasznie. Jak źle cokolwiek wpiszę albo nie zdążę wpisać w umowie grantowej, to po prostu nie dostanę tego grantu. To jakby wszystko na co pracowaliście, pójdzie się bawić, bo od tych kwitków zależy więcej niż od całej waszej pracy. Naprawdę. I mam zmarszczki na czole od tego. Au. Przed wyjazdem do Japonii staram się jak najbardziej podszkolić język. Wprawdzie uczę się go od 4 lat, ale japoński jest bardzo trudny, więc jeszcze wiele nauki przede mną, zanim zacznę mówić naprawdę płynnie i poznam odpowiednio dużo słów i kanji. W tym semestrze lekcje stacjonarne okazały się niemożliwe, więc postanowiłam zapisać się na indywidualne zajęcia online z native speakerką. I powiem wam, że ten system sprawdził się u mnie świetnie. Chyba pozostanę przy nim na dłużej. 今日の仕事は少し終わりました。means 10% 終わりました。 Uh-huh. Yeah. 今日の仕事はもうすぐ終わりますね。I will be finished soon. Anytime soon. Jeśli nie możecie wyjechać,
warto zacząć research od internetu oraz badań lokalnych w waszym kraju. Jeśli nie możecie dostać się do niektórych bibliotek, warto też popytać znajomych i posprawdzać zbiory prywatne. Możecie też wybrać się na badanie terenowe w najbliższej okolicy. Yuki pomaga mi w pracy. Co nie, Yuki? To znaczy, bardzo chcę pomóc całym swoim jestestwem, ale nie wiem jak. Nie wiem jak to będzie, jakie to będzie miało przełożenie na efekty tej pracy, ale jak widać bardzo chcę pomóc. Tak? Tak, Yuki? Także będę jechać na pocztę niedługo, a na razie usiądę do robienia artykułu dalej. Styl upa. Kto to wymyślił? Nie pozdrawiam. I nie pozdrawiam przypisów śródtekstowych. Przypisy śródtekstowe są złe. One są robione tylko po to, kiedyś były robione tylko po to, że ludzie nie mieli przypisów dolnych w starych komputerach i w maszynach do pisania i tylko dlatego robili śródteksty. Teraz są już przypisy dolne, jest XXI wiek. Kto to robi? Boże. Ach. I dlaczego my to robimy w naszej monografii? Nie pozdrawiam. Ale póki co mam wstępny plan działania, ustalony dzisiaj z moją promotorką na grant, więc jest dobrze. Na najbliższe takie parę miesięcy mam plan, także jest ok. I co? No i zobaczymy co dalej, no. Ale dzisiaj już jestem wykończona mega. A jeszcze muszę zrobić parę rzeczy. Na koniec pytanie do Was. Co chcecie zobaczyć w trzecim filmie? Ponieważ drugi jest już praktycznie nakręcony, ale piszcie w komentarzach na dole, co mogę poruszyć w filmie numer 3. Na przykład, czy chcecie jakieś protipy a propos tego, jak odróżnić, nie wiem, neogotyk od gotyku? Chcecie coś na temat subkultury gotyckiej i odmian? Albo może macie ochotę dowiedzieć się czegoś o obserwacji uczestniczącej, o konstruktywizmie społecznym i ogólnie o metodach, które będę wykorzystywać w projekcie? Piszcie tam na dole w komentarzach, a ja sama zapraszam Was także do subskrybowania tego kanału, dania łapki w górę oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych moich i Sekrimonii. Wszystko macie tam w opisie na dole, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.